Partnerem odcinka jest serwis i aplikacja wakacje.pl. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim odcinku nie rozstajemy się jeszcze z Medellin. Chcieliśmy dzisiaj pokazać Wam dzielnicę, w której śpimy. Ta dzielnica to El Poblado. Miejsce bardzo ważne dla historii całego miasta, bo choć dzisiaj, co za chwilę zobaczycie, wygląda całkowicie współcześnie, to właśnie tu była pierwsza osada założona przez konkwistadorów w tej okolicy. Założono ją w roku 1616. Tutaj mamy właśnie hiszpańskich żołnierzy, konkwistadorów. Tutaj mamy ludność tubylczą reprezentowaną na pomniku, a to było jądro owej osady. No i za chwilę zobaczymy, co z tego powstało. Główną arterią dzielnicy jest aleja, a jakże El Poblado. A jej najbardziej ekskluzywną częścią jest ulica o nazwie Miradoro, czyli Złota Mila, Złota Ulica. To jest centrum finansowe miasta i jedno z centrów finansowych Kolumbii. Mamy tutaj siedziby banków, mamy tutaj biura poważnych korporacji, mamy tutaj kliniki chirurgii plastycznej i estetycznej, mamy tutaj multum restauracji, mamy tutaj też najwyższe ceny, jeśli chodzi o nieruchomości w całym Medellin. Tutaj mieszkają w dużej mierze ekspaci, czyli ci wszyscy z zagranicy, którym przyszło tutaj pracować. To jest przy okazji też najbezpieczniejsza część miasta. Jak już mówiłem, nie chodzi o to, że gdzie indziej jest przerażająco niebezpiecznie, ale jak wszędzie są dzielnice lepsze i gorsze. Ta jest wyniuniana. To wydaje się być bardzo właściwy adres, gdyż na szyldzie ma napis Mondongos, a to oznacza, że jest to flaczarnia. Jak wiadomo, w bardzo ciepły, wręcz upalny dzień gorąca micha flaków to rozwiązanie idealne. No i to jest poważna propozycja. Wielka micha wołowych flaczków. Doprawia się je samemu. One tutaj są delikatne jeszcze. Tak, bardzo esencjonalny wywar i w małą kosteczkę pokrojone ziemniaki, troszeczkę pomidorów. Ryż tu idzie do wszystkiego, ale doprawianie. No więc po pierwsze trzeba do tego wcisnąć trochę soku z limetki. Trzeba te flaczki dość poważnie zakwasić. Trzeba dosypać tutaj nieco kolendry. Kolendra do mondongo jest również dodatkiem nieobowiązkowym, bo samemu się ją sypie, ale one są z kolendrą doskonałe. Teraz kolejna rzecz. 2 pojemniki z sosem ají picante, czyli sos z miejscowej papryczki chili, ostry. Obok jest też ají dulce, ale ja lubię flaki dopikantnione. Dobrze, dodam sobie też trochę słodyczy, widzicie? Ají dulce. No i teraz jeszcze arepa, placek kukurydziany. No i obiera się banana ze skóry, kroi się awokado, to się je, tym się pogryza. Ryż idzie do tego, jakby komuś było mało, to jest jeszcze chrupiąca wieprzowa skórka razem ze smażonym bananem. Mieszam i już Wam mówię. Czysta poezja. Czy w ogóle gdzieś na świecie są złe flaki? Flaki to jest jedzenie godne monarchów. Główna aleja Poblado jest poniżej, zatem zostawiliśmy miejsca, w których przeszczepiają włosy, wkręcają implanty,
przyjmują pieniądze i czasami je wypłacają, banki i ta cała reszta jest poniżej. To jest dystrykt przeważnie mieszkalny. Co ciekawe, mieszkają tutaj nie tylko ci cudzoziemcy, którzy pracują w Medellin. To miasto jest ostatnimi czasy bardzo ważnym centrum branży IT, ale przyjeżdżają tu również emeryci, żeby tu osiąść, na przykład ze Stanów, bo jest taniej niż w Stanach, a atrakcji multum. To jest jedna wielka imprezownia w nocy. Tutaj tańczą, gra muzyka na żywo, dookoła bary, dyskoteki. Tego niestety nie doczekamy. Jutrzejsze poranne obowiązki każą nam, by być dziś w nocy grzecznym. Mondongo to był hołd oddany tradycji, ale skoro dzielnica jest nowoczesna, to przyjrzyjmy się tej nowoczesności również w aspekcie kulinarnym. Jeśli chodzi o nowe trendy w tutejszej kuchni, to króluje tutaj fusion peruwiańsko-japońskie. To jest rzecz, którą świat się zachwyca. Łączenie elementów kuchni, zwłaszcza tych dwóch, to się w Peru narodziło, tam jest duża liczba emigrantów z Japonii. Podbija świat, no i podbija również tutejsze lokale. Ten się w takowej kuchni specjalizuje. No i mam kilka tego przykładów. Wygląda to na japońskie klasyki dość często, ale to jest zupełne odwrócenie pewnych pojęć. No bo sposób przygotowywania japoński, lecz dodatki często szokujące dla Japończyka byłyby, dopóki by tego nie spróbował. Te rolki. To jest tsunami. Tsunami jest to rzecz skąpana w sosie krabowym. Mamy tutaj awokado, mamy śmietankowy serek, mamy w końcu, od tej strony może będę pokazywał, awokado, pieczony łosoś, śmietankowy serek, krab. Ojo de tigre, czyli oko tygrysa. Czyli taka piękna rolka. 3 zasadnicze elementy. Mianowicie surowy tuńczyk, krab, awokado, no i tu jeszcze jest kawior, widzicie. To jest propozycja nowa, pan Keller nam to polecił. Ta rolka jest zawijana w surową tilapię, w środku mamy tempurę z ośmiornicy, mamy dodatek słynnego sosu peruwiańskiego, mianowicie leche de tigre. Sos używany bardzo często do ceviche, czyli mieszanka kilku składników. Bazą jest długo gotowany wywar na rybich kręgosłupach i ościach. On się robi biały. Dodaje się do tego sok z limetki, papryczkę ají, czyli chili. Doprawia jeszcze. I to jest w tym również peruwiański czosnek, to jest ważne. Podobno peruwiański czosnek jest wyjątkowy. No i sos ponzu japoński, ale również tamaryndowy. Pomieszanie dwóch rzeczy. Ale dobre. O, czuję ten czosnek. No a to wygląda, macie rację, wygląda jakby było namigdalone, bo to jest w płatkach migdałów, ale jest to smażona krewetka, znaczy krewetki smażone, po czym obłożone rumianymi płatkami migdałowymi. Doskonała lista koktajli, również na bazie pisco, a pisco to jest rzecz wybitna. Do dostania w Polsce, ale u nas nie jest specjalnie popularna. To jest destylat, który wyrabia się w Peru oraz Chile. Destylat na bazie muskatu. Można go pić z kieliszków, ale jest tak doskonały w koktajlach. Pisco sour to klasyka. Tu mamy pisco frappé. Oczywiście sos sojowy, imbir, wasabi, ale to mnie niezwykle podnieca. Rolka w sosie. Nie jest to sos sojowy. Tamaryndowo-ponzowy z czosnkiem peruwiańskim.
To, co w tej kuchni jest najważniejsze, poza orgiastycznym bogactwem smaku, również różnica konsystencji. Jedno chrupie, jedno się rozpływa, jedno jest gładkie. Kolendra. Gdzie w japońskich rolkach kolendra? Super rzecz. To jest właśnie nowoczesne Medellin. Kącik partnerski. A teraz słów kilka o naszym partnerze. Serwis wakacje.pl to miejsce, w którym porównać można tysiące ofert biur podróży, które proponują wyjazdy do niemal każdego zakątka świata. Z aplikacją wakacje.pl można wybrać odpowiadający nam kierunek niezwykle wygodnie, w dowolnej chwili w swoim telefonie. A od niedawna serwis wakacje.pl proponuje również nowy kierunek, nowy czarter bezpośredni. Warszawa, Cartagena, Kolumbia. Tak więc lista kierunków jest coraz dłuższa. Koniec kącika partnerskiego. Rozpoczynamy naszą podmiejską wycieczkę. Jesteśmy we wschodniej części prowincji Antioquia. Jak już wiecie, stolicą tej prowincji jest Medellin. Ale ten fragment prowincji to rolnicze Zagłębie. Widzimy bardzo blisko, w zasadzie tylko bananowce, ale rośnie tutaj mnóstwo rzeczy. Od marchewki i cebuli po kakao. W dole szemrze strumyk i woda, jej ilość będzie jednym z tematów naszej wyprawy. Na razie jedziemy do głównego celu. Wśród zielonych wzgórz Antiochii majestatycznie pyszni się niezwykły twór przyrody. To skała El Peñol, wielki granitowy blok stojący samotnie. Tego typu twory nazywane są monolitami. Jest to jeden z najwspanialszych przykładów monolitów na całym świecie. Skała ma 220 metrów wysokości, ale że w ogóle jesteśmy dość wysoko, gdyby tam wejść na sam szczyt, bylibyśmy na wysokości 2135 metrów. Wejść się da, są schody. Wejście do góry zajmuje mniej więcej godzinę, przeszło 700 schodów. Ale nie będziemy tego robić, gdyż nie założyliśmy tutaj wcześniej obozu aklimatyzacyjnego. 2135 metrów. Zresztą te schody są bardzo ważne dla całej historii. W latach 40. XX wieku niejaki Luis Villegas postanowił kupić ową skałę i ziemię wokół niej. Oczywiście wszyscy stukali się w głowy i mówili: chłopie, po co ci ten kawał skały? Przecież nie będziesz tam na górze wypasał krów ani uprawiał kukurydzy. Ale pan Luis się uparł. W latach 50. wszedł na szczyt w towarzystwie. To była wyprawa. Tych schodów jeszcze nie było, ale te schody zostały zbudowane w miejscu skalnej szczeliny. I przy pomocy lin wspięli się na samą górę. To trwało 5 dni. I kiedy dotarli na szczyt, pan Luis powiedział Eureka. Ogarnął wzrokiem horyzont, zachwycon i powiedział do siebie: za ten widok ludzie będą płacić. No i tak też się stało. Wybudowano schody, najpierw drewniane, potem zainwestowano w schody betonowe, a dookoła co się rozwinęło? Turystyka. Mamy tu knajpy, mamy tu sklepy z pamiątkami, mamy loty helikopterem, można wynająć helikopter dookoła skały, latać. Mamy ogromny parking, no i przede wszystkim mamy ludzi, mnóstwo albo jeszcze więcej, gdyż jest to jedno z najpopularniejszych turystycznych miejsc w całej Kolumbii. Więc jeśli gdzieś w waszej okolicy stoi samotnie skała, która jest na sprzedaż, to nie wahajcie się. To jest dobry biznes również.
Miasteczko Guatapé, założone na początku XIX wieku jako osada rolnicza, dziś również miejsce turystyczne. Architektura bardzo typowa, kolonialna hiszpańska, ale z jednym wyjątkiem. To są owe podmurówki zdobione płaskorzeźbami. To się tutaj nazywa zócalos. Mieszkańcy się umówili, że wszyscy będą takie rzeźby, płaskorzeźby robić i tak robią. Niektóre z nich mówią nam o tym, co mamy w środku domu albo o tym, kto w nim mieszka. No, tu jest kawiarnia i piekarnia, więc mamy motywy piekarnicze. Tutaj prawdopodobnie sklep ze spirytualiami, więc mamy różnego rodzaju butelki. Zaraz po drugiej stronie ulicy możemy dowiedzieć się, z czego ta rodzina żyje. No, prowadzą jakiś zakład remontowo-malarski. Mamy tutaj nie tylko pokazaną profesję pana, ale również telewizor, a na nim zwycięski mecz Kolumbii z Argentyną 5-0. Argentyna dostała straszliwy łomot. Są w końcu takie płaskorzeźby, które niczego nie mówią o tym, kto w domu mieszka, a służą jedynie ozdobie. Jak tutaj. To wszystko razem z tym, jak wyglądają tu okna, drzwi i w ogóle jak wygląda ta architektura, tworzy piękną i jedyną w swoim rodzaju całość. A te latarenki, jakie cudne! Dwa najstarsze domy w całej miejscowości to ten i ten. Skoro miejscowość założono w roku 1811, to one również pochodzą z tego roku. Są niedawno odnowione, jeszcze nikt w środku nie mieszka, ale świetność wraca. I teraz niezwykle ważna informacja dla wszystkich turystów. To jest miejsce, w którym kumulują się sprzedawcy rękodzieła, rzemiosła oraz kulinariów regionalnych z całej Antiochii. Dlaczego? Ano dlatego, że przyjeżdża tutaj bardzo dużo turystów, więc jeśli chcecie kupić sobie coś i pochodzić po sklepach na niewielkim terenie, to jest idealny adres. Przed chwilą widziałem sklep z wyrobami ze skóry. Były tam botas. Kolumbia nie wypadła również sroce spod ogona w kwestii jakości ziaren kakaowca. Na ostatniej wystawie, która grupuje producentów czekolady, wystawie światowej Cacao of Excellence, miejscowa czekolada została uznana za najlepszą na świecie. Kakaowce rosną również w Antiochii. No nie tutaj, bo tutaj jest za wysoko, w okolicy miasteczka San Rafael. A tutaj mamy manufakturę. Manufakturę, gdzie robi się przeróżnego rodzaju czekoladki ręcznie. Ale najważniejsze jest spróbować tego, co stanowi surowiec. May I try a piece of the dark one? Look, we have there, it's the cacao beans. Yeah. This is a 70% and this is a passion fruit truffle. Please try. Thank you very much. Tak. Czekoladę, wiecie, można nadziać przeróżnymi rzeczami, czekoladki też, ale to nam powie prawdę. To jest wspaniała, gorzka czekolada, tłuściutka, która rozpływa się w ustach. Znamy w naszym kraju czekolady sygnowane ziarnami kakaowca z konkretnego kraju. Myślę, że Kolumbia w tej kategorii ma wielką przyszłość. Gracias, señor. Gracias. Okolice zwiedza się najczęściej w ramach organizowanych wycieczek i w ramach tegoż zwiedzania jest też obiad. I to jest właśnie to, co dostałem. Był wybór, ale na to się zdecydowałem. Danie o nazwie bandeja paisa pokazywałem wam już w Medellin. To się nazywa bandeja i jest nieco czymś innym. Do wyboru 3 rodzaje mięsa. Była albo polędwiczka wieprzowa, albo kawałek wołowiny, albo kurczak. Wszystko pieczone na ruszcie. Do tego,
piękna, duszona w sosie fasola, ryż, jajko sadzone, arepa z białej kukurydzy i banan. Banan zdaje się, że zielony. Nie, słodki banan. Również podsmażony oraz surówka. Są dodatki. Sos brzmi z meksykańska, bo to jest salsa habanera, ale tutaj na miejscu jest robiony i ja sobie nim przyprawię dość energicznie. O, tyle wystarczy fasole. Moi drodzy, jakie to jest, żeby się tylko nie ochlapać. Mięso jest nieprzepieczone, to widać. Jest zrobione cak-cak. Pachnie dymem. Fasola jest doskonała. Do tego lemoniada. Jest dobrze. To nie jest kamizelka kuloodporna, tylko kapok, ponieważ będziemy płynąć, a to jest obowiązkowy element wyposażenia każdego pasażera. Będziemy płynąć, by dopełnić temat lokalnych, turystycznych atrakcji. Jeśli chodzi o zasoby wody pitnej, to Kolumbia jest jednym z miejsc na świecie najhojniej przez naturę obdarowanych. Woda pitna, czyli woda słodka, którą dają miejscowe rzeki. Ale jest to woda nie tylko do picia, to jest również źródło energii. Większość kolumbijskiej energii elektrycznej powstaje dzięki hydroelektrowniom. Zdecydowana większość. Ale żeby móc pozyskiwać prąd z rzek, trzeba te rzeki spiętrzać. No i tak się wydarzyło i tutaj. Rzeka Nare płynie w tej części Antiochii i pod koniec lat 70. zrobiono zalew. Wielki zalew, który liczy sobie ponad 60 km². I to jest właśnie to miejsce, które dopełniło lokalne atrakcje turystyczne. Owa wspaniała skała, miasteczko Guatapé i ten zalew Guatapé, który nie tylko daje wodę pitną Medellin i całej okolicy, jest również wspaniałą atrakcją turystyczną. My sobie tu płyniemy rekreacyjnie, ludzie gdzieniegdzie się kąpią i tutaj wypoczywają. To się zrobiło kompletne turystyczne miejsce. Swoje rezydencje mają tu różni znamienici Kolumbijczycy. Ten biały dom, ta biała willa to posiadłość Jamesa Rodrigueza, znanego kolumbijskiego piłkarza. Jeśli mówimy o znanych, ale niechlubnych ludziach, to miał tutaj jedną z rezydencji Escobar. W tej chwili stoi w ruinie, można ją zwiedzać. No ale co, zwiedzać ruiny tylko dlatego, że siedział tam zbrodniarz? Ta rezydencja się nazywała La Manuela na cześć jego córki. Pamiętajcie, że to nie jest ten akwen, do którego Escobar kazał wpuścić hipopotamy. To jest zupełnie gdzie indziej. Jak się robi zalew, to trzeba przesiedlić ludzi. Tutaj przeniesiono nie tylko ludzi, ale również część budynków, no bo niektóre z nich były zabytkowe. Zrobiono z tego skansen w Medellin. By upamiętnić miejsce, w którym stał kościół, wzniesiono tę oto konstrukcję. Taki rodzaj wysokiego słupu z krzyżem na górze. Kończymy powoli rejs, kończymy nasz pobyt w Guatapé, ale kończymy również nasz pobyt w Antiochii. Jeśli mogę się teraz zwrócić do prowincji całej. Antiochio, skradłaś moje serce. To już nie Antiochia. Jesteśmy koło Cartageny, departament Bolivar. Wiem, Bembo mi sterczy, ale mam w środku mnóstwo bananów, zarówno tych zielonych, jak i tych słodkich. Możecie na mnie mówić bazienato, czyli wielorybiątko. Nie obrażę się. Ostatnie 2 dni, 2 noce tutaj po raz pierwszy w
Kolumbii w tak zwanym resorcie, czyli zgodnie z resortową procedurą all inclusive. Najpierw cię bransoletkują, a potem już możesz korzystać ze wszystkiego, co tu jest, bo to jest w ofercie all inclusive. Bary, baseny, no i Morze Karaibskie, czyli fragment Atlantyku. Tam w oddali majaczy fragment Kartageny, czyli tak zwane Miami tutejsze. Woda ma ponad 30 stopni. Przyjechaliśmy tu wczoraj po południu, więc tylko delikatnie zapoznaliśmy się z ofertą miejscowych barów. No już całkiem przyzwoita. Dużo wody nam było potrzebne. A teraz, po co mi basen, jak mam Karaiby? Piasek nie jest śnieżno-biały, ale mnie jest gancegal, jaki jest piasek. Czy śnieżno-biały, czy szary, czy ciemny, i tak wchodzi w gacie. Ważne, że woda bardzo ciepła. Odpoczynek, liżemy rany, które nie są zbyt dotkliwe. Są tu komary. O, tu mnie użarł, ale te komary nie roznoszą ani malarii, ani dengi. Więc wszystko jest ok. Muszę zatyczki do uszu. W bazie NATO się zanurzę. Aktywny wypoczynek, to najbardziej lubię. Moi drodzy, jutro lecimy do Warszawy. Czas na podsumowania naszej kolumbijskiej podróży. Była wspaniała bez dwóch zdań. Dawno nie przeżyłem tylu emocji, związanych również z tym, że przecież słyszałem i czytałem o Kolumbii już wiele, wiele lat temu. Kolumbia była na czołówkach gazet, we wszystkich serwisach telewizyjnych, informacyjnych z powodu potwornie złych rzeczy. 50 lat wojny domowej, działalność karteli narkotykowych i wydaje się, że ten kraj wychodzi na prostą. Te problemy jeszcze się tlą, ale tylko przy granicy z Ekwadorem, w Amazonii. Reszta kraju jest bezpieczna jak na południowoamerykańskie standardy. Tylko w tym miejscu jesteśmy w takim zamkniętym turystycznym ośrodku. Wcześniej mieszkaliśmy wśród ludzi, chodziliśmy po ulicach, rozmawialiśmy z ludźmi i owe rozmowy były niezwykłe. U wrót Doliny Cocora pani Maria, córka właścicieli posiadłości, właścicieli stad bydła i plantacji kawy, która dorastała w miasteczku, nie mogąc z niego wyjechać, by nie być porwaną przez FARC. Jej rodzice nie odwiedzali swoich posiadłości, by nie zostać porwany. Musieli płacić FARC-owi haracze. To się skończyło. Alejandro, nasz przewodnik, którego ojciec z kolei był lewicowym działaczem, był w FARC-u. Oni teraz ze sobą rozmawiają. FARC jest już partią polityczną, a prezydent dzisiejszy ma korzenie w organizacji M19, też lewicowe bojówki niegdyś. Jest porozumienie, jest światło w tunelu, który zdaje się kończyć. Kraj przecudny, zielony, pełen wody, Guatapé, kolonialne miasteczka, kawa, owoce, jakość wołowiny, owoce morza również. To wszystko tu jest. I ta żywiołowość i latynoska serdeczność to są rzeczy, które zostaną z nami na długo. Również konstatacja, że problemy społeczne wszędzie są bardzo podobne. Jeśli bogaci są coraz bogatsi, a biedni są coraz biedniejsi, kurczy się klasa średnia, tak jak w Europie, no to nic dobrego z tego nie będzie. Tutaj klasy średniej w ogóle nie było. Byli nieliczni bogaci, bardzo, bardzo, bardzo bogaci, a cała reszta biedna. W tej chwili ta klasa średnia się rodzi i w tym wszystkim jest nadzieja. Życzę Wam z całego serca, jeśli tu przyjedziecie, przynajmniej tak samo wspaniałych
wrażeń, jakie były naszym udziałem. I ową perorę kończę łyczkiem kolumbijskiej kawy. Niech żyje Kolumbia.